Dzień dobry, kolejny dzień, kolejna wizyta na siedlisku. Skoro wiosna, to kwitną czereśnie, kwitną mlecze, a w zasadzie to połowa kwietnia, a tu już mniszki mają nawet latawce, dmuchawce. Zdmuchnijmy jednego na szczęście i zaczynajmy dzisiejszy odcinek, bo już godzina, prawie 14, więc połowa dnia pękła. Ja co prawda przyjechałem tu zdecydowanie wcześniej, ale u sąsiadów trwa wymiana dachu na budynkach gospodarczych, czyli coś, co też mnie czeka w tym roku na tym budynku, więc troszeczkę zajechałem pomóc. Zawsze łatwiej w kilka osób wrzucić blachę na dach niż w 2-3 osoby, więc to ogarnęliśmy. Teraz jakaś chmurka nadeszła i zaczyna kapać drobny deszczyk. Zobaczymy, jak będzie dalej, więc tam jest chwila przerwy. A ja przyjechałem do siebie, bo dzisiaj też w planach kilka rzeczy do zrobienia. Zobaczymy, jak czas pozwoli, bo wiadomo, że skoro wiosna, to trzeba iść dalej tam, powiększać pole na truskawki. A jeżeli faktycznie będzie padało, to ciąg dalszy remontu. Także ja zapraszam na dzisiejszy odcinek, a w zasadzie to zapraszamy, chociaż tutaj już się ktoś przed deszczem mocno schował. I zobaczymy, co się uda dzisiaj zrobić. Deszczyk ustał, ja w tym czasie zjadłem na szybko obiad. I o ile teraz rosa jest, ale nie jest jakaś duża, więc gumofilce i delikatnie da się działać, a ja myślę o tym, od czego tu dzisiaj zacząć. Albo powiedziałem remont, albo ogródek i truskawki, a w zasadzie nie ogródek, a to pasmo przy polu i chyba póki nie pada, to ja jednak biorę łopatę i kopię dalej, bo tą kubkę takiego przegnitego słomy, siana, nie wiadomo czego, chciałbym przykopać i powiększać stopniowo tą część, którą już skopałem. I w sumie byłem też 2 dni temu przejazdem, bo przymrozki zapowiadane są dosyć duże, a moja winorośl już, jak widać, popuszczała takie dosyć spore, kilkucentymetrowe listki, więc nie chcę, żeby to przemarzło, więc na ten tydzień albo i dłużej wszystko takimi wiórkami ze słomy, sianka przysypane, wszystko co może przemarznąć. I zobaczymy. Pogoda jest jaka jest. Było tydzień temu super ciepło, czyli prawie 30 stopni, teraz nawet nie ma 10, i tydzień temu w zasadzie przyroda mocno budziła się do życia, wszystko mega kwitło, a w szczególności ta stara gruszka, nie mogłem się nadziwić wtedy, jak ładnie ona kwitnie, ile ma tego kwiatu, a teraz przez tydzień praktycznie kwiat opadł, jak widać, co prawda z daleka, ale zaraz podejdę, zostały tylko i wyłącznie liście. I naprawdę, o ile przyroda przez tydzień temu wybuchła, to teraz chyba już będzie przy takiej temperaturze wolniej. Chociaż jak widać tu cały czas te wiśnie, czereśnie, ciągle mylę, te dzikie w każdym bądź razie ładnie sobie kwitną. I jeszcze kolejna rzecz, jak jesteśmy tu, to nie wiem, czy pamiętacie, ale w tamtym roku zawaliło mi tą starą, szarą renetę. I tu ona dosyć mocno poodbijała i z tych poodbijanych gałązek udało się wziąć zaszczepki. I tak na próbę dosłownie 3 czy 4 patyki poszczepione. Zobaczymy, czy to się złapie. Tu kolejny i jeszcze tu 2. Mam nadzieję, że może pomału to będzie sobie rosło. Nie wiem, jakiś taki lekki pączek niby jest. Zobaczymy oczywiście za tydzień, za 2, za 3, czy one się będą rozwijały. Bardzo by było fajnie. Ta szara reneta jest czymś, co na pewno chciałbym utrzymać. I zobaczymy. Jeżeli by mi to odbiło, to wtedy bym jeszcze zostawił tą jabłonkę, bo już ją chciałem wycinać. Ale okej. Dobra, chyba tyle gadania i trzeba brać się za kopanie. Bo tak jak powiedziałem, ta kubka musi stąd zniknąć, a to przekopane polecieć dalej. Ja sobie kopię, a w międzyczasie 2 ogłoszenia. Przypominam o konkursie, gdzie trzeba zostawić komentarz z pełnym zdaniem. Oglądam siedlisko, bo pod odcinkiem 148 lub pod tym odcinkiem 149. Wariaćko wybierze, z którego odcinka analizujemy komentarze, a potem ja wybiorę zwycięzcę, biorąc pod uwagę kilka komentarzy z największą liczbą polubień. I temat numer 2, ważniejszy. U sąsiadów, którzy opiekują się wariaćkiem pod moją nieobecność, pojawiły się szczeniaki
i są do adopcji. Ich mama, biały labrador, niby dostawała zastrzyki antykoncepcyjne, a tu bęc pojawiło się kilka młodych, gdzie ojcem jest ten spory kundel. I teraz problem, bo 2 takie małe czarne psiaki, słodkie psiaki są do przygarnięcia. Gdyby ktoś był zainteresowany, to kontakt ze mną przez maila lub na Facebooku. Teraz mają około 3 miesięcy, ale już sobie pomału radzą i samodzielnie. Apel taki, gdyby ktoś chciał lub wiedział, że ktoś szuka psiaka, to bardzo proszę o kontakt. Uwinąłem się z tą kubką i powiem szczerze, że trochę się zmachałem. No, starałem się kopać naprawdę głęboko na cały szpadel, no i napychać w te bruzdy jak najwięcej towaru i materiału, żeby było sporo tej próchnicy, bo jak widać tu, gdzie ładnie było nasiąkliwe i w zasadzie padał deszczyk, to fajna jest taka, no może nie obornik, ale taka próchniczka. Ale tu, gdzie deszczyk nie dotarł, to jednak zostało jeszcze takie w miarę suche, no i tego suchego nie zużywałem, a mokrego niestety mi się całość nie pomieściła, ale to nic, jeszcze będzie sporo przecież do przekopywania tutaj terenu. Także skoro mam to już przekopane, to przyniosłem sobie jeszcze popiół drzewny oczywiście, rozsypię go sobie teraz na tym skopanym, wygrabię to, a przynajmniej ten jeden kawałek, który miałem przekopywany wcześniej też na takie raty, no bo myślę, że aż taki kawał truskawek to z zaszczepek nie będę miał. Jeżeli będę miał, no to myślę, że tak około 50, może 100 sztuk, tak mi się przynajmniej wydaje, więc pewnie na ten wcześniej skopany kawałek, a tamten dalej będzie po prostu pod warzywa. Ale mimo wszystko popiół rozsypuję wszędzie, no i rozgrabię ten, co kopałem wcześniej, a ten, co dzisiaj, niech się jeszcze to wszystko uleży, może pójdzie jakiś deszczyk i dopiero wtedy będzie to rozgrabywane. Tak się rozpędziłem i w końcu wyrównałem wszystko, bo tu, gdzie ostatnio kopałem, a nie równałem, a zostawały właśnie takie bryłki, to teraz są one tak piekielnie twarde, że aż trudno je rozbijać i dosłownie grabiami i trzeba je udeptywać. Więc zgrabione wszystko, nie będzie ten popiół po prostu już latał po całym polu, będzie wymieszany z ziemią. No i skoro pogoda też jakby się troszeczkę klarowała i może już tego deszczu dzisiaj nie będzie, to tak pomyślałem, że chyba rozłożę tą agrotkaninę. No i może dzisiaj jeszcze popikuję trochę truskawek, zaraz pomyślę. Zamówiłem sobie przez internet agrotkaninę, bo chyba to, co jest z takich plastikowych włókien niemateriałowych, to jest agrotkanina, jak doczytałem, a to, co jest z takich bardziej jak materiał, to jest agrowłóknina. To jest agrotkanina, 50 metrów, 1,60 m, bo się rozkłada jeszcze na pół, i 50 szpilek, 50 metrów tego za 70 zł. Zresztą link macie w opisie pod filmem, gdyby ktoś również chciał. No ja tak się teraz przyglądam temu, bo nigdy wcześniej nie korzystałem z agrotkaniny. No i tak naprawdę nie wiem, jak to się będzie sprawdzało. No cóż, czas pokaże. Ja chyba sobie to w tej chwili rozłożę. Skoro wychodzi słońce, to mam nadzieję, że pogoda mi na to pozwoli i już deszczu nie będzie. Trochę ta agrowłóknina przypomina mi tą plandekę, którą nakrywałem w zimie drewno, bo to jest podobny splot i tak naprawdę to wytrzymywało, jak widać, sezon i gdzieś tam się przeciera. No może to jest bardziej cienkie. To czarne jest chyba troszeczkę jednak grubsze, więc zobaczymy, jak się będzie sprawowało. Także cel to teraz to rozłożyć po całości, a przynajmniej do tamtej kubki. Te agrotkaniny do wyboru były w zasadzie 3 rodzaje: 80 cm, 1,10 m, no i ta największa 1,60 m jak u mnie. Zastanawiałem się między 1,10 m a 1,60 m. No i szczerze mówiąc, ani jedna, ani druga mi do końca nie pasuje, bo jednak pomyślałem, że jednak tą agrotkaninę będę chciał
także między winogron rozłożyć, żeby tu chwasty nie rosły i żebym nie musiał tego plewić. No i tam mi zostaje też taki pasek, więc akurat może tam 1,10 m trzeba by dołożyć jeszcze jedną i jakoś to by było. Nie wiem. A jednak już wiem. Mam przecież sporo różnego rodzaju sadzonek wyhodowanych samodzielnie. Papryki, kilka gatunków pomidorów, w tym z tamtego roku sadzonki pomidora kulfona, którego sam wyhodowałem. No i teraz sobie tak myślę, że po prostu w to miejsce nie będę kładł więcej agrotkaniny, tylko po prostu tam wsadzę część pomidorów i papryki, która nie zmieści mi się normalnie w ogródku. Na razie rozłożyłem tak i na pewno sobie tak zacznę, także idę teraz po nóż i jakoś będę wyrzynał te otwory pod winorośl i to mocował. A wariaćko to na początku, no nie wiem, niby chciał pomagać, niby chciał się bawić, nie wiem, ale w ogóle nie chciał zejść z tej agrotkaniny. Dopiero teraz po chwili zajął wyższe kierownicze stanowisko i mam nadzieję, że tam już sobie na razie zostanie. Bo jak piesek siupa po czymś takim, to chyba nie jest do końca dobre. Jednak ostre pazurki i to od razu powoduje, że może się gdzieś to przerwać. Chociaż niby tu, gdzie on biegał, jak widać ślady, no nie ma żadnych uszkodzeń. Więc być może jest to w miarę wytrzymałe. Nie wiem, okaże się w praktyce. Wstępnie sobie to rozłożyłem. Powycinałem też otwory na winorośl i od razu też poprzykładałem siankiem, no bo te przymrozki jeszcze mogą być. Na razie poprzykładałem, jak to wycinałem cegiełkami, bo nie wiedziałem do końca, jak z tymi kołkami, gdzie je wbijać. No i teraz, jak już sobie fajnie to w miarę rozciągnąłem, to dopiero chyba użyję tych kołków. One ile mają? Tak z 10, góra 15 cm, nie więcej. Ciekawe, jak to będzie się trzymało. Spróbujemy pierwszy tak gdzieś na skraju. Przez włókninę to przechodzi tkaninę bardzo łatwo. No w ziemię, no też bez trudu, no bo tu przecież ziemia przekopana, więc jakoś tam jest. Czy to będzie trzymało? No nie wiem, okaże się. Kołków jest 50 i 50 metrów tej agro tkaniny. Teoretycznie kołki powinny być po dwóch stronach, tak mniej więcej, więc co, wychodzi, że taki kołek co 2 metry? No trochę dużo. Nie wiem, na razie tak pobijam, zobaczymy, czy trzeba będzie dawać gęściej, czy jednak te cegłówki zostawić. Zobaczymy po większym kawałku. Tak jak przeczytałem, odstępy między rządkami truskawek powinny wynosić około pół metra. Ja mam tam pierwszą winorośl, więc odstęp dam trochę większy. No i myślę, że tak 70 cm byłoby ok. Czyli wychodzi mi na tej linii. Ale jeżeli chciałbym dać znowu kolejny rządek i się tu zmieścić, to te 50 cm wychodzi mi na skraju tej agrotkaniny, więc tak troszeczkę dziwnie. No, pasek tu teoretycznie mam szerszy, przekopany, więc na pewno będę mógł dołożyć, czy to tą szerokość 1,60 m, czy jeszcze 1,10 m, zobaczymy. No ale skoro tu mniej więcej rządek też by mi się licował ten stary z tym paskiem, no to tak pewnie zrobię. No mogłem troszeczkę inaczej wymierzyć i tam dać mniej, no ale wyszło jak wyszło. Człowiek pierwszy raz robi, to się oczywiście musi na własnych błędach nauczyć. A chmurki dzisiaj całkiem fajne i to niebo naprawdę ma śliczne kolory momentami. Tak sobie jeszcze teraz myślę, montując ten odcinek, pogrzebałem też w internecie, że nie zawsze jest tak, że rządek truskawek i odstęp. Niektóre widzę sposoby plantacji i sadzenia truskawek są tak, że dwa rządki są koło siebie w odstępach 33 cm, mniej więcej tak na mijaka. Więc chyba ja zrobię podobnie. Nie będę dwóch rządków odsuniętych od siebie sadził, tylko mniej więcej tak dwa rządki koło siebie i oczywiście nawadnianie na tych dwóch rządkach. Tak chyba będzie najoptymalniej. Sadzonki truskawek obrzynam sobie dookoła tak naprawdę nożem, żeby w miarę nie uszkodzić korzonków i żeby była taka bryłka z ziemią. No jeżeli mam tak wykopaną truskawkę, trochę oczywiście tej ziemi zabieram, to myślę, że momentalnie mi się przyjmą i jeszcze może nawet w tym roku zaowocują. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Takich sadzonek troszeczkę sobie narobię, no a potem co 33 cm, no bo 33 cm mam rozstaw węża nawadniającego, więc dokładnie będę musiał to znowu wymierzać przy sadzeniu. Kilka pierwszych sadzonek już wylądowało w ziemi.
Powolutku to idzie, szczerze mówiąc, bo trzeba nacinać sobie te otwory, potem jeszcze wygrzebywać w ziemi troszeczkę dołek i tak dalej, więc się z tym schodzi. No, ile to wytrzyma? Według tego, co było napisane, niby nawet do 5 lat coś takiego ma wytrzymać. Truskawki powinno się mniej więcej co 4 lata wymieniać, więc teoretycznie na 4 lata, czyli na cały okres żywota truskawek, spokój z plewieniem. Oby tak było. Została mi już ostatnia sadzonka, taka nawet z kwiatem, no ale skoro rosła na środku ścieżki, to trzeba było wykopać. Ostatnia, no i nasadziłem tego, nawet nie wiem, nie liczyłem, ale myślę, że ze 30 albo 40 sztuk. I tak jak sadzę, to wycinam te otworki, no i oczywiście jest to postrzępione. I w miarę możliwości, wsadzając truskawkę, staram się dopychać tak, żeby to postrzępione jednak wchodziło do ziemi, żeby się to dalej po prostu nie pruło. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem, korzonkom chyba nie powinno przeszkadzać, a zawsze będzie to może trwalsze. A ogólnie było słońce, przeplatane oczywiście drobnymi chmurkami, a teraz idzie ciemna chmura, aby gdzieś tam jeszcze jakieś resztki przejrzystego nieba. Więc nie wiem, czy zaraz z tego znowu nie lunie jakiś deszczyk, albo co gorsza grad, bo jest piekielnie zimno. Skoro miejsce mi się skończyło i jeszcze nie pada ten deszcz, to ja spróbuję pocisnąć dalej, bo tu kawałek też mam już skopany. Jeszcze pasowałoby dokończyć aż do tamtej kubki, czyli tu, gdzie ta winorośl i mniej więcej pewnie do tamtąd. Tutaj sporo zielska, więc będzie też troszeczkę wybierania i dłubania. No ale pasowałoby mi chociaż dociągnąć dotąd, co mam skopane. Z tym, że jest jedna pewna przeszkoda. To suche słoma, która była pod spodem tej górki, wyciągnięta. I teraz na tej słomie ktoś tu się ładnie zawinął, bo od słomy to chyba ciepło, co? Chłodno, więc włączyłem turbo. Ledwo żyje, ale zobaczcie, jest przekopane już do samego końca. Zacząłem rozpościerać też już tą agrotkaninę, tak żeby ją w miarę możliwości do tego przegnitego siana rozpostrzec, czyli żeby wszystkie winorośle, które tu rosną, już były też dookoła obłożone. A listki, no niektóre to już nawet nie listki, tylko po prostu pędy z ogromnymi listkami, jak na połowę kwietnia. Więc naprawdę to sianko musi być, żeby to wszystko nie przemarzło. Ok, ja teraz sekundkę, żeby się napić, odsapnąć, no i zobaczymy. Rozpostrzec na pewno się uda, ale czy się uda jeszcze dosadzić truskawek, to nie wiem, bo już w zasadzie godzina 19. I na tym dzisiaj poprzestanę. Od tej łopaty jestem po prostu padnięty. Niby niedługo, no bo w sumie późno przyjechałem, zeszło się u tych sąsiadów. No ale mimo wszystko troszeczkę tej ziemi przerzuciłem. Troszeczkę też się odłubałem przy tych truskawkach, przy rozkładaniu tego i tak dalej. Więc jak można się domyślać, to już dzisiaj remontu nie będzie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę zrobić. Otóż przywiozłem nową antenę. Antenę, którą teoretycznie można też wystawić na zewnątrz i spróbuję ją podłączyć zamiast tych standardowych, które były przy routerze. Czy będzie jakaś zmiana? No fajnie by było, bo gdyby był w końcu zasięg taki, że dałoby się pracować, to na pewno dni coraz dłuższe i mógłbym to jakoś wykorzystać. Próba na tych standardowych antenach, no szczerze mówiąc, to dzisiaj nawet nie ma tragedii. Cokolwiek tu odbiera, jakieś 2, 3, no coś tam się pojawia, więc zaraz się też zakończy i zobaczymy jak na tej. W tym samym miejscu po prostu porażka. Pomiary jeszcze gorsze niż były i nawet po założeniu tej anteny widać, że zasięg na czerwono, więc po prostu badziew do zwrotu. Niestety trzeba będzie w końcu kupić jakąś dobrą kierunkową antenę i pewnie spróbować zamontować gdzieś tam za oknem, gdzieś wyżej na budynku. No po to też zresztą wierciłem tą puszkę i tu wykułem podejście na strych. To była taka próba, a nuż się uda. Antena dosłownie za kilka złotych, za kilkanaście złotych. No ale chińszczyzna i tyle, więc pójdzie do zwrotu.
A ogólnie trochę szkoda, że nie udało mi się polecieć dalej na te kolejne ściany dzisiaj z gładzią, no ale pół dnia w końcu było na coś innego. Tak po doschnięciu jeszcze się przyglądam, o tak jak tu są jakieś miejsca, gdzie na pewno trzeba będzie robić poprawkę albo mocno szlifować. No zresztą ściana kładziona tylko na raz, więc też nie i na pierwszy raz ogólnie nie jest idealna. Więc będzie albo potem jeszcze jedna warstwa i dopiero tarcie, albo po prostu od razu tarcie. Zobaczymy następnym razem. Także tym akcentem ja chyba dzisiaj zakończę odcinek. Przypominam oczywiście o konkursie. Przypominam też o piesku do przygarnięcia. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam po prostu albo na Facebooka, albo na maila. Dziękuję za obejrzenie i standardowo do następnego razu.